Hello, I'm Marcin. Welcome to my channel. If you are from another country than Poland, you can turn on English subtitles by pressing C on your keyboard on the computer, but if you're watching this video on mobile phone, press 3 dots in the top right of your screen and turn on the caption. Enjoy the video! Cześć, witam Was na moim kanale, ja jestem Marcin i w dzisiejszym wideo chciałbym się z Wami podzielić ulepszeniami, jakie wprowadziłem do swojej drukarki Ender 3 Pro. Zapraszam do obejrzenia. Pierwszą rzeczą, jaką wprowadzę do swojej drukarki, jest druga OZ. Jest to dość duża modyfikacja w tej drukarce, która znacząco wpływa na jakość wydruku, ale nie tylko, bo znacząco również ułatwia poziomowanie stołu. Co będziemy potrzebowali do tej modyfikacji? 8 śrub M5 o długości gwintu 10 mm, 8 nakrętek młoteczkowych również M5, jedną śrubę trapezową w długości od 300 do 350 mm o oznaczeniu TR8x8, gdyż dokładnie taką samą mamy już zamontowaną w naszej drukarce standardowo i te śruby muszą być identyczne, muszą mieć identyczny skok gwintu. Potrzebujemy jedną nakrętkę do właśnie tej śruby trapezowej, też o oznaczeniu TR8x8, 4 łożyska 608ZZ, 2 wałki liniowe, które mają 60 zębów, wewnętrzna średnica na śrubę trapezową naszą 8 mm i koniecznie musi mieć 42 mm zewnętrznej średnicy. W momencie, gdy będziemy mieli 44 mm, nasze wałki już nam nie wejdą do naszej wydrukowanej konstrukcji. Będziemy do tego potrzebowali również pasek GT2, który ma 696 mm długości, jest to zamknięty pasek. I tutaj się na chwilę zatrzymmy. Autorem tej modyfikacji jest Joe z kanału Proper Printing, bardzo serdecznie go pozdrawiam i dziękuję za udostępnienie takiej świetnej modyfikacji do drukarki. Ja sobie już ją przetestowałem, zanim nagrywam to wideo i sprawdza się świetnie, rewelacyjnie, dlatego chciałem się tym z Wami podzielić. I mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Pierwsza z nich skupiamy się tylko i wyłącznie na dodaniu drugiej osi Z, a druga wersja tej modyfikacji dodaje nam dwa dodatkowe wsporniki, dzięki którym główna rama konstrukcji będzie idealnie pod kątem 90 stopni względem dolnej części konstrukcji ramy. Dokłada się do niej kolejną śrubę trapezową i można regulować z jej pomocą kąt pochylenia naszej konstrukcji. Joe, jeżeli to oglądasz, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Dziękuję Ci za pomoc, którą mi próbowałeś udzielić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Więc co, przystąpmy do montażu. Pierwsze, co musimy zrobić, to odłączyć nasz zasilacz, naszą drukarkę od zasilania i zdemontować nasz zasilacz. Musimy to zrobić ze względu na to, że w miejsce naszego zasilacza przychodzi nasza druga OZ, czyli nasza śruba trapezowa, uchwyt z nakrętką do właśnie tejże śruby, który przytrzymuje naszą oś X w tym miejscu. Drugą rzeczą, jaką musimy zrobić, to poluzować już zabudowaną śrubę trapezową od naszej osi Z tuż przy silniku. Musimy poluzować śrubkę w naszym łączniku z silnikiem i wyciągnąć naszą śrubę. Teraz możemy przygotować nasze wydrukowane wcześniej elementy. Do każdego z nich potrzebujemy po 4 śrubki, 4 nakrętki młoteczkowe i 2 łożyska. Gdy już osadzimy wszystkie te elementy i przygotujemy je, możemy przystąpić do montażu na ramie. Robimy to wstępnie, nie dociągamy tego za mocno, bo będziemy musieli za chwilę dostosować nasz uchwyt względem naszej śruby trapezowej. Gdy już mamy to zamontowane, bierzemy naszą śrubę, przekładamy razem z wałkiem liniowym przez łożyska i przymierzamy ją przy naszym silniku, czy wszystko jest w linii prostej. Jeżeli tak, możemy dociągnąć nasze śruby. Teraz dokładnie to samo robimy po przeciwnej stronie, czyli bierzemy nasz uchwyt, bierzemy zestaw śrubek, nakrętek i łożysk, zakładamy je do wydrukowanego elementu, zakładamy go na ramę, bierzemy nasz wałek liniowy, wkładamy go do środka, wyrównujemy elementy i możemy je wstępnie dociągnąć. Następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to zamontować nasz braket. Nie potrzebujemy do niego żadnych dodatkowych śrubek, wszystkie, które były, są wystarczające i możemy je wykorzystać. Luzujemy 3 śrubki od naszych kółek prowadzących. Spośród tych 3 śrub jedną z nich będziemy musieli obrócić o 180 stopni. Otwór montażowy w naszym uchwycie nie jest na tyle duży, aby włożyć tam nakrętkę, a dwa, że tym bardziej nie będziemy mogli jej tam obracać, więc wystarczy, że obrócimy naszą śrubę o 180 stopni i wszystko będzie grało. Tego również nie dociągamy zbyt mocno, bo gdy będziemy osadzali naszą śrubę trapezową, będziemy musieli nieco dopasować pozycję uchwytu. Gdy wszystkie elementy mamy już wstępnie wyrównane, możemy przystąpić do finalnego montażu. Bierzemy nasz pasek, bierzemy nasze wałki liniowe
Wyciągamy do góry nasze śruby trapezowe, bierzemy pasek, nakładamy go na wałek, razem z wałkiem wkładamy do naszego uchwytu, następnie przekładamy przez niego śrubę trapezową i ustawiamy już naszą śrubę trapezową w docelowym miejscu. Zaczynamy od strony, na której znajduje się silnik. Teraz po drugiej stronie bierzemy nasz wałek liniowy z paskiem, przekładamy go przez nasz uchwyt i z góry wkładamy do tego śrubę trapezową. Opuszczamy ją na tyle, żeby oparła się ona na naszym uchwycie, na naszym drugim uchwycie od osi Z i wkręcamy go wstępnie na taką wysokość, na jakiej ma się finalnie znaleźć. Teraz bardzo ważną rzeczą, jaką musimy zrobić, jest wyrównanie poziomu naszej osi X względem jednego z elementów naszej ramy bądź stołu, na którym stoi. Ja wybrałem tę pierwszą opcję. Gdy będziemy to regulować, zablokujmy sobie jedną ze stron, a drugą staramy się wyrównać właśnie do tej pierwszej. Gdy już osiągniemy ten wynik, należy tylko dociągnąć jeszcze nasze wałki liniowe do naszej śruby trapezowej, zablokować je, aby obracały się równocześnie z naszą śrubą trapezową i gotowe. Jedyne co nam teraz pozostaje to wypoziomować nasz stół względem naszej osi i gotowe. Podczas pokazowego nagrywania jeszcze tutaj montażu tych bracketów wyszła mi jedna dodatkowa rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. O ile po stronie silnika napędowego do osi Z nie wystąpi ten problem, mianowicie gdy ruszamy naszym paskiem, z tej strony się nic nie dzieje, nasz krążek się ani nie podnosi, ani nie opuszcza, ale po przeciwnej stronie już występuje taki problem. W momencie kiedy ruszamy sobie do góry, jest wszystko w porządku, bo się nam wspiera od dołu na łożysku, natomiast jeżeli pociągnę w drugą stronę, to zauważycie, że krążek nam się o około 1,5 mm przesuwa do góry. W plikach projektu znajdziecie taką podkładkę dodatkową, którą możecie sobie wydrukować, włożyć po prostu między krążek a łożysko. Najlepiej jedną u góry, jedną na dole, one mają po 1 mm i to wyeliminuje wasz problem z podnoszeniem się i opuszczaniem naszego krążka. Teraz podpowiem wam, jakich błędów nie popełniajcie przy stosowaniu tej modyfikacji, które ja sam popełniłem, ale po co wy je macie powtarzać. Mianowicie, nie siłujcie się za bardzo z tymi elementami, gdyż potrafią one po prostu pęknąć, one nie są aż tak wytrzymałe, jakbym się tego spodziewał. Natomiast co do tej konstrukcji, one są sam raz. Tutaj macie w pełnej okazałości ten element, który mi po prostu pęknął. Za dużo razy siłowałem się z przykręcaniem, odkręcaniem śrubek, no i zniszczyłem ten element w ten sposób, a powód był zupełnie gdzie indziej. Najważniejszym błędem, jaki popełniłem przy implementowaniu tej modyfikacji, było kupienie złych wałków liniowych. Moje wałki liniowe miały 44 mm średnicy zewnętrznej. Albo przeoczyłem to podczas kupowania tego na aukcji, albo tej informacji po prostu tam nie było. Nie wiem, która jest prawdziwa. No cóż, nie będę do tego wnikał. Ważne, że modyfikacja działa i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolony. I to w sumie tyle. Męczyłem się z instalowaniem tej modyfikacji ponad 2 dni, a problem okazał się dużo banalniejszy niż się mogło okazać. Czytajcie dokładnie, co kupujecie, czytajcie dokładnie, czego potrzebujecie i nie będzie żadnego problemu. Ja problem ze swoimi wałkami rozwiązałem w następujący sposób. Z pomocą rąk mojego taty przyszlifowaliśmy to na szlifierce i wszystko ładnie, pięknie działa. Może nie najładniej wygląda, ale przy zabudowaniu tego w tych uchwytach kompletnie tego nie widać. Może nie w tym konkretnym, bo ten jest pęknięty, ale przy zabudowaniu tego już na drukarce kompletnie tego nie widać, bo raz, że to się znajduje z tyłu drukarki, a dwa, że to się tak nie rzuca w oczy. Te wałki są wykonane z aluminium, więc bez problemu to wyszlifujecie nawet przy użyciu ręcznych narzędzi. Tego nie polecam, bo może zająć bardzo dużo czasu. Drugą modyfikację, jaką wprowadziłem w swojej drukarce i ona ma również bardzo pozytywny wpływ na użytkowanie drukarki, jest wymiana tych oto fabrycznych sprężyn z naszego stołu. Kupiłem na aukcji 4 śruby wyglądające zupełnie inaczej niż ta i po pierwsze raz, że dłuższe, a dwa, że bardziej sprężyste i bardziej odpychające. Jak mówiłem wam w poprzednim filmie, miałem problem z tym, że jedna z nakrętek mi się luzowała, gdyż stół był bardzo wysoko w tej pozycji i potrafił mi się stół rozregulować samoczynnie od pracy. Po wymianie tych sprężyn problem ustąpił i bardzo wam polecam tą modyfikację. Jest ona bardzo prosta w montażu. Musicie wykręcić całkowicie te 4 nakrętki spod stołu i to jest praktycznie tyle, co musicie zrobić. Jak już wykręcicie to, wyjmujecie stół, wymieniacie wasze sprężyny, zakładacie z powrotem i to wszystko. Te sprężyny są dłuższe i bardzo ważne jest, żebyście pamiętali o
skręceniu maksymalnie tych nakrętek przy pierwszym uruchomieniu drukarki, a 2, że musicie podnieść czujnik od osi Z, od punktu zerowego. Gdyż wasz stół się po prostu podniesie i jak nie podniesiecie tego czujnika, to po prostu dysza wam wjedzie w stół. Uważajcie na to. Trzecią techniczną modyfikacją, jaką wprowadziłem w swojej drukarce, jest wymiana bowden-u na Capricorna. Bardzo wielu ludzi sobie chwali, że po wymianie tego bowdena ich problemy z filamentem ustały. Ja wam powiem, że osobiście nie zauważyłem jak na razie różnicy tego bowdenu. Natomiast bardzo ważną rzeczą, gdy montujecie bowden, nieważne czy taki, czy zwykły teflonowy, pamiętajcie, że ten biały nie może przekroczyć temperatury 250 stopni, gdyż powyżej tej temperatury po prostu zaczyna się topić. A druga rzecz, gdy montujecie właśnie taki bowden, pokażę wam na tego przykładzie, musicie obciąć końcówkę bowdenu idealnie pod kątem 90 stopni. Jak widzicie, ten nie jest obcięty i prawdopodobnie przez to nie mogłem go wyjąć, bo szarpałem się trochę z wyjęciem tego bowdenu. Jak już wymieniacie bowden, wymieńcie sobie też fabryczne nakrętki, które są przy naszym ekstruderze i przy hotendzie, gdyż one nie są najlepsze i ja osobiście czekam na nową nakrętkę, gdyż tutaj w tym miejscu, nie wiem czy na wideo to widać, prawdopodobnie nie, ale ten bowden potrafi mi się o milimetr przesuwać, a to będzie miało już realny wpływ na wydruk. Co do cięcia tego pod kątem 90 stopni, to na Thingiversie znajdziecie pełną masę różnych urządzeń do wydrukowania, może nie urządzeń, modeli do wydrukowania, które umożliwią wam z użyciem nożyka tapetowego ucięcie tego jak najbardziej pod kątem 90 stopni, albo też znajdziecie po prostu dedykowane narzędzia do tego, które pozwolą wam to uciąć idealnie. I jeżeli bowden przy hotendzie nie chce wam wyjąć, nie szarpcie się z nim za bardzo, bo możecie coś więcej uszkodzić. Weźcie po prostu sobie kluczyk, 10 to był bodajże, i wykręćcie po prostu tę nakrętkę od góry i zobaczcie co się tam stało. No ja zauważyłem swojej, że po prostu zmieniła ona kształt i się zablokowała w środku. Ja drukowałem z jej użyciem przy 250 stopniach, filament się podawał i tak dalej, ale no już nie szło tego wyjąć potem, gdy chciałem go wymienić. Z tym jak na razie się nic nie dzieje, a drukuję przy tej samej temperaturze. Więc to już jest dla mnie, wiesz, wielki plus. Kolejna modyfikacja, mianowicie wymiana chłodzenia od hotendu. Ja osobiście użyłem Hiromi 5. Była to jedna z pierwszych rzeczy, które wydrukowałem w ogóle z tego filamentu. I jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego chłodzenia. Przy stokowym chłodzeniu macie schłodzenie raz, że tylko z jednej strony, a 2, że mój wiatraczek, który tam miałem, już po prostu umarł sobie przy którejś godzinie drukowania, tak przychodzę sobie, patrzę. Bardzo zaniepokoiło mnie, że jest bardzo cicho i tak patrzę, wiatrak się nie kręci. I zdecydowałem, że nie będę kupował już nowego wiatraka, takiego samego, który no, działa jak działa. Tylko zdecydowałem się już wymienić te wiatraczki na... To są bodajże wiatraki o oznaczeniu 50-50. Zakupiłem już z firmy Big Critic. Ta modyfikacja jest bardzo rozbudowana i jest ona kompatybilna z większością hotendów i z większością wiatraków, które się stosuje przy drukarkach. Chyba są to 4 modele bodajże. Ja wam się tutaj postaram zamieścić gdzieś na ekranie listę oznaczeń plików, które ja użyłem w swoim projekcie. Sam montaż już jest bardzo prosty. W dokumencie PDF również znajdziecie jakie śrubki, jakiej długości, jakim rozmiarze potrzebujecie. Wszystko jest przemyślane i do siebie pasuje. Jeżeli coś nie pasuje, to albo wydrukowaliście zły element, albo źle się wydrukował. Kolejną rzeczą, którą wydrukowałem, jest cable chain, system do zarządzania kablami, żeby one były w jednym miejscu i się nie uszkodziły przypadkiem. No, taka obudowa po prostu na kable. Ja wydrukowałem jeden z projektów znalezionych na Thingiversie, ale ten projekt nie do końca chyba działa, bo cable chain nie powinien się w tą stronę być w stanie wygiąć. Chyba że ja o czymś nie wiem. I postanowiłem nie montować tego w swojej drukarce. Może znajdę inną wersję. Widziałem też, że Joe z kanału Proper Printing ma w swoim Enderze 3 Pro zamontowane coś takiego. I może się pokuszę w przyszłości o wydrukowanie jego wersji. A jeżeli tego dokonam, to oczywiście was poinformuję o tym. Kolejną rzeczą, jaką wydrukowałem, jest obudowa od płyty głównej. Tu już widzicie efekt finalny, jak to wyglądało. Tak to wyglądało przed tym i no nie jestem z tego dumny, że tego tak używałem, ale no nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Ta poprzednia wersja obudowy była spoko, tylko miała jedną wadę. Nie pasowała do mojej drukarki, a ja sobie tego nie przyuważyłem, gdyż Ender 3 Pro, ten środkowy element ma sporo grubszy niż w zwykłym Enderze 3 i nie pasowało mi to po prostu. Jak widzicie, mam to już tutaj połamane od naciskania właśnie ramy. No i musiałem wydrukować coś innego. Efekt jaki wyszedł zaskoczył mnie, gdy rano przyszedłem. Ale już wiem dlaczego to się stało, po prostu miałem źle ustawione chłodzenie, gdyż musicie zwrócić na uwagę, jak już zdecydujecie się na montaż takiego chłodzenia, musicie zwrócić uwagę na to,
że te wiatraki nie będą się w stanie uruchomić tak po prostu na 15%. One będą miały za mały prąd, żeby się uruchomić. Musicie włączyć taką dodatkową opcję w swoim slicerze, czy to Q'rze, czy to Simplify, czy Idea Makerze, aby na sekundę, na pół sekundy, czy na jakiś tam czas po prostu włączył wasze wiatraki na 100%, żeby one się zaczęły kręcić. Jak się zaczną kręcić, to ta wartość może wrócić z powrotem do 15-20%. Ja osobiście drukuję przy 25% chłodzenia przy PETG i te wiatraki już będą utrzymywać tą prędkość, natomiast one po prostu nie są w stanie się uruchomić bez odpowiedniej mocy. Jeszcze wracając za chwilę do tej obudowy, spotkała mnie jedno zaskoczenie, gdy już wydrukowałem ten drugi model. Okazało się, że otwór do przepustu kabli znajduje się u mnie w innym miejscu niż to przewidywał projekt. Nie wiem, czy to po prostu moja drukarka wyszła jakoś inaczej wyprodukowana, czy to była może inna rewizja na taśmie, czy mi się coś przesunęło tam dosłownie 3-4 mm i musiałem odłamać kawałek obudowy, tego dokładnie, który był wkładany do tego przepustu, trochę go przesunąć i troszkę przyszlifować ten główny element i było wszystko ok. To taki jeden niesnas, który mnie z tym spotkał. Dajcie znać, co sądzicie o modyfikacjach przeze mnie wprowadzonych. Jestem ciekaw waszych opinii. Może zrobilibyście to inaczej, może macie jakieś sugestie dla mnie, co jeszcze mogę w swojej drukarce poprawić. Przemyślę, czy je wprowadzić, czy nie. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak skonfigurowałem swoją płytę główną MKS Gen LV2 z silnikami TMC 2209, bo to też jest krótka historia do powiedzenia. Jeżeli chcecie ją poznać, dajcie znać w komentarzach. Komu się materiał spodobał, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Kto chce być na bieżąco z moimi filmami, może mój kanał zasubskrybować. Ja dziękuję wam za uwagę. Na razie, cześć, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!